Zapraszam Was wszystkich na przepis na maślane drożdżówki z budyniem i rabarbarem. Do tego kruszonka, coś pysznego. Przez dodatek duży masła, są bardzo mięciutkie, nawet na drugi dzień. Polecam. Po prostu pycha. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od rozczynu z drożdży. Mam świeże drożdże 30 g. Wrzucę sobie pokruszone do miski. Mam również przygotowany cukier do ciasta. Tego cukru mam 100 g. Wsypię sobie troszkę do moich drożdży. Tak na oko łyżkę załóżmy. Resztę zostawię do ciasta. Dolewam również ciepłe mleko 250 ml. Zamieszam drożdże z cukrem i mlekiem i dodam jeszcze mąkę. Około 2 łyżek mąki, którą mam również przygotowaną już do ciasta. Tej mąki mam w sumie 600 g. Zabiorę sobie do mojego rozczynu 2 łyżki. Zamieszam. Nakryję ściereczką i odstawię na około 10-15 minut, niech zaczną rosnąć. Minęło już 10 minut, drożdże ruszyły, możemy przelać je do pozostałej mąki. Pamiętajcie, na początku miałam ich 600 g. Dodaję pozostały cukier i wbijam jajka, 3 jajka. Zaczynam wyrabiać ciasto i jak składniki mi się połączą, to dodam roztopione już lekko przestudzone masło i tego masła jest całkiem sporo, 100 g. Składniki już mi się zaczynają wszystkie razem łączyć, więc możemy dolewać masło. Dolewamy masło po trochę. Nie przerażajcie się, że będzie wyglądało, jakby było go za dużo. Tak ma być. Miksujemy, aż się połączy z masłem ciasto. Dzięki tej ilości masła nasze bułeczki będą bardzo mięciutkie, nawet na drugi dzień. I bardzo maślane. Ciasto gotowe, lekko lejące. Nakrywamy je folią spożywczą lub ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 1 godzinę w ciepłe miejsce. W międzyczasie musimy przygotować budyń. Mam tutaj 600 ml mleka. Zostawię sobie odrobinę, resztę wlewam do rondelka. Dodaję odrobinę cukru z wanilią, około 1 łyżeczkę i zagotowuję. Do pozostawionego mleka wsypuję 2 budynie waniliowe. One są już z cukrem, każdy po 60 g. Mieszam, aż się rozpuści i jak zagotuje mi się w rondelku mleko, ugotuję gęsty budyń. Mleko się zagotowało, wlewamy naszą budyniową mieszankę i gotujemy gęsty budyń. Cały czas mieszając, aż pojawią się bąbelki. I dodajemy wtedy 1 łyżkę masła. Dalej mieszamy, aż masło nam się rozpuści. Wtedy możemy wyłączyć. Ugotowany budyń nakrywam folią spożywczą, tak żeby dotykała budyniu. Wtedy nie zrobi mi się skorupa na wierzchu. I studzę go odrobinę. Rabarbar opłukałam i kroję w takie 1-centymetrowe kawałki. Tego rabarbaru mam około 400 g. Przerzucam do rondelka i dodaję 2 łyżki cukru. Będę podgrzewać około 5-10 minut, żeby puścił mi nadmiar soku. I zmiękł odrobinę, ale nie za bardzo, żeby się nie rozpadł całkiem. Po chwili cukier się już rozpuścił, a rabarbar mięknie coraz bardziej. Po około 7-10 minutach jest gotowy.
muszę go wybrać, zostawiając cały sok na patelni. Najlepiej łyżką cedzakową. Przekładam sobie go do miski. Odstawiam go na kilka minut, żeby przestygł. I robię kruszonkę. Mieszam ze sobą 60 g mąki, 40 g masła i 40 g cukru. Rozcieram między palcami, aż powstanie konsystencja kruszonki. O, właśnie taka. I gotowe. Wyrośnięte ciasto wyjmuję na stolnicę lub blat posypany obficie mąką i zagniatam ponownie. Ciasto się jeszcze lepi, więc jeszcze trochę trzeba popodsypywać mąką. Zagniecione ciasto dzielę na 12 części, w miarę równych. Z każdej części formuję okrągłą bułeczkę i przekładam je na blaszkę od piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. I tak robię z każdą kolejną bułeczką. Zostawiam je w niewielkich odstępach, ponieważ one w trakcie pieczenia i tak jeszcze mi się połączą. Jeśli byście chcieli, żeby każda bułeczka była osobno, musicie rozdzielić je na dwie blaszki. Ja jednak piekę wszystkie razem, bo nie przeszkadza mi to, że one się troszkę złączą podczas pieczenia. W bułeczkach za pomocą szklanki robię otwór na budyń i rabarbar. Pamiętajcie, żeby szklankę obsypać odrobinę mąką. Wtedy łatwiej się to zdziała. W każde wgłębienie nakładam po jednej łyżce, może troszkę więcej, budyniu. Następnie na budyń ląduje rabarbar. No i jeszcze kruszonka, sporo kruszonki na górę. Zapomniałabym całkiem, musimy jeszcze posmarować roztrzepanym jajkiem brzegi ciasta, żeby nam się ładnie zarumieniły. Mogłam to zrobić przed kruszonką, ale u mnie też czasami zdarza się, że gdzieś tam się zapomnę. Niczym to nie przeszkadza, możemy jeszcze teraz posmarować delikatnie brzegi wystające ciasta. Bułeczki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i pieczemy około 25 do 30 minut, aż się ładnie zarumienią. I gotowe. Ło, aż zaparowało. Pyszne. Pachną w całym domu. Po wierzchu możecie je po prostu posypać cukrem pudrem lub tak jak ja zrobić do nich lukier. 4-5 łyżek cukru pudru z odrobiną soku z cytryny i odrobiną wody. Mieszamy i gotowe. Możemy polać nasze drożdżówki. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zapraszam Was również na Facebooka, na moją stronę oraz na moją stronę z przepisami swojskiejedzonko.com.